Partnerem odcinka jest Arrow ECS Polska, dystrybutor rozwiązań IT i autoryzowany dystrybutor Microsoft. Partnerzy współpracujący z Arrow wykorzystują nowoczesną platformę Arrow Sphere oraz Customer Portal. Dzięki temu korzystanie z usług M365 w chmurze ma zupełnie nowy wymiar. Jak w ogóle trafiłeś do Microsoftu z tymi technologiami? Jak się zetknąłeś, od zawsze z nimi pracujesz? Czy to jest tak, że gdzieś tam jakoś w przeszłości przelałeś się w MS-a 365? Z technologiami przyszedłem do Microsoft, zanim w ogóle Microsoft 365 istniał. Ja przyszedłem, kiedy jeszcze nie było Office'a 365. Więc ja zawsze, właściwie od początku kariery pracowałem z technologiami Microsoft, ale z technologiami serwerowymi klienckimi on-premises, bo wtedy były takie czasy. A jak przyszedłem do Microsoft, to zaczęła tak naprawdę rozwijać się chmura. I to był moment, kiedy powstał Azure, kiedy zaczął to workloady przenosić do chmury. No ale to tak naprawdę trochę zajęło czasu i większość rzeczy, jakie robiłem, to były rzeczy związane z technologiami serwerowymi. A potem nagle zaczęły się pojawiać takie projekty, dotyczące Office'a 365 i takie nieśmiałe, a to przenieśmy pocztę do chmury, a to SharePointa tam postawmy. Zresztą pamiętam, jak były pierwsze SharePointy, to tak naprawdę wśród klientów była taka wiara w to, że jest coś takiego w chmurze, ale czy ktoś z tego będzie korzystać. A potem pojawił się Office 365 i nagle się okazało, że to jest taki produkt, który jest bardzo wygodny. I zaczęto tak naprawdę wtedy myśleć o bezpieczeństwie tego wszystkiego, bo się okazało, że jak mamy produkt w chmurze, to dobrze by było to trochę w inny sposób opakować niż on-premises zazwyczaj. No i ewolucja pokazała, że pakietem 365 razem tak naprawdę daje synergię. To, co mamy na klientach, to, co mamy w chmurze, daje się połączyć w fajną całość. I tak naprawdę ten rozwój wyglądał w sumie. Parę słów. Paweł Łakałomski, Microsoft, dzisiaj z nami w Evolution Castie. Ja nazywam się Maciej Lelusz. Dzisiaj trochę porozmawiamy właśnie o tym, od czego zaczęliśmy tak nieśpiesznie. Mianowicie o Security Office'a 365, w zasadzie Microsoft 365. Myślę, że to ważne jest to, żeby to rozdzielić, nie? Bo chyba ta ewolucja nastąpiła, wielu zaskoczyła znienacka, to znaczy kiedyś to był O365 i nagle zmieniło się w M365. Jakbyś może zaczął od tego chwilkę, Paweł, bo jestem ciekaw, i dlaczego ta zmiana nastąpiła i co ona oznacza tak naprawdę dla tych klientów. To jest proste. Office stanowi część Microsoft 365, całego pakietu, który dodatkowo ma w sobie, jeżeli można się tak wyrazić, Windowsa i paczkę rozwiązań, która się nazywa skrótowo AMS, Enterprise Mobility plus Security, się to rozwija skrót, i to jest z kolei to, co opakowuje Office'a i Windowsa od strony tożsamości, od strony zarządzania użytkownikami i urządzeniami, czyli Entra ID, czyli Intune, czyli jeszcze jest CCM, są kale serwerowe, jakby ktoś nadal tutaj potrzebował. Nie, myślę, że właśnie nie, natomiast to jest po prostu wygodniejsze, jest to w jednym miejscu, to w jednej paczce. Więc tak naprawdę to jest taka, Microsoft 365 na początku było po prostu pakietem sprzedażowym. Ale się to przerodziło w taką nazwę usługi. Po prostu łatwiej to nie pamiętać dwóch nazw i to wszystko mieć pod jednym parasolem. Ale to jest bardzo szeroka usługa, więc w gruncie rzeczy chodzi o usługę klasy SaaS, która dotyczy użytkownika końcowego, któremu po prostu ma pozwalać łatwo pracować. Czyli można powiedzieć, że to jest taki parasol, który zakrywa wszystkie usługi takie niezbędne dla klienta końcowego, może nie niezbędne, powiedzmy od najmniejszych do najbardziej skomplikowanych, nie? I on się zaczyna mimo woli wtedy, kiedy wkracza firma, właśnie tak jak powiedziałeś od początku, na przykład w Office'a 365 albo w SharePointa w chmurze, to już w zasadzie zaczyna być fragmentem tej całej rodziny, która jest, z tego co oglądałem ofertę Microsoftu, dość szeroka. To znaczy kiedyś to był poczta i w zasadzie i trochę SharePointa, może gdzieś tam jakieś zrębki i identity. Teraz to jest gigant, jeśli chodzi o ilość usług dodatkowych. Czyli skupmy się na security, bo myślę, że nie warto już opowiadać o Office 365 sensu stricte, nie? Bo
w Polsce jest to popularny produkt i powiedzmy rozmawianie o tym, czy warto mieć chmurę czy warto mieć pocztę w chmurze, czy pocztę na postfixie albo exchange'u, jest to mniej więcej jeden pies, nie? To jest trochę taka rozmowa na zasadzie, czy chcesz jechać dorożką, czy powiedzmy samochodem, nie? No każdy ma swój wybór, nie? No przecież można. Natomiast bardziej mnie interesuje, jeżeli już siedzisz w pewnym ekosystemie Microsoftowym, to co ty polecałbyś, żeby z tej paczki, którą posiadasz, użyć? Bo bardzo często ludzie mają pewne usługi podstawowe, szereg dodatkowych, których nawet nie są świadomi, że one są. I od czego warto by zacząć, żeby ten tenant Office 365, żeby ten tenant, którego używamy i trzymamy tam choroba, bardzo ważne dane, no miał jakiekolwiek chociaż znamiona bezpieczeństwa. Co Hmm. powiesz na ten temat? Ja przewrotnie powiem, że warto, ale też trzeba rozpocząć od tożsamości. Nie zawsze to mówię, bo z dwóch powodów. No, pierwszym jest dosyć oczywisty. Po pierwsze, tożsamość Microsoftową, czyli Entra ID, wcześniej znana jako Azure Active Directory. Microsoft zmienił nazwę 2 lata temu, może trochę wcześniej Tak, jeszcze. do dzisiaj popełniam błąd. Dzisiaj popełniam, mówię Entra. Enter, albo Entra, albo Tak. odwrotnie. Zawsze się pomylę i jest to nikczemna nazwa, ale jak to się mówi, wszyscy równomocno nienawidzimy ludzi, którzy wymyślają nazwy produktów enterprise'owych, chyba w każdej firmie. To jest coś, co chyba specjalne studia trzeba skończyć, wiesz? Takie Mam wrażenie, że to się ciągle zróbmy zmienia. taką nazwę, która będzie trudna, nie będzie nie bardzo nic mówić na ten temat, ale będzie inna. Z głównych kluczy. Wszędzie tak jest, to nie tylko Microsoft. To jest po prostu... Tak, to prawda. Natomiast z drugiej strony ta nazwa, ta zmiana miała sens, o dziwo, dlatego że, no bo to już nie jest Azure tylko. Azure Active Directory zresztą z Active Directory miał tyle wspólnego, że miał tam użytkowników. Zupełnie inna usługa, No tak, niby dokładnie. katalogowa, Dokładnie. ale inne protokoły, zupełnie inny pomysł. Natomiast faktycznie nazwy jeszcze znajdziemy w kilku elementach, na przykład Azure AD RMS, który nadal istnieje jako taka nazwa. W dokumentacji pewnie Microsoft starał się już wszędzie pozmieniać, to było już trochę czasu, ale jakieś komandlety, także ja mam wrażenie, że to z nami zostanie. Jest taka, legenda, że jak w dokumentacji, komandletach zniknie ostatnia nazwa Azure AD, to będzie koniec świata, więc na razie zostajemy, tak? Ale tożsamość oczywiście każdy ma, no bo mając jakąkolwiek usługę Microsoft, wszystko jedno co, Teamsy, mając cokolwiek na Azure, jakoś się tam logujemy, mówiąc kolokwialnie, czy uwierzytelniamy, no a jakość to znaczy za pomocą Entra ID, które jest, mówiąc górnolotnie, Microsoftowym IDP, czyli Identity Providerem. To nie jest tylko sposób logowania, ale cały pełnoprawny IDP. To jest pierwszy powód, a drugi powód jest taki, że jest bardzo nowoczesny IDP, pomyślany od początku z myślą o bezpieczeństwie. Więc dostępne tam z pudełka, że tak powiem, funkcjonalności są albo bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe do osiągnięcia on-premisowo, na przykład w klasycznym Active Directory, który, ADDS jest przez Microsoft określany już czasami jako technologia legacy. To są dwa powody. No i trzeci powód, bym dodał, jest oczywisty, a mianowicie to, że tożsamość teraz stanowi cel największych ataków. I nie chcę mówić, bo to takie są truizmy, że to użytkownik jest najsłabszym ogniwem. No nie, to nie o to chodzi, bo to przerzucanie odpowiedzialności na użytkownika, a z drugiej strony trochę na ofiarę, która jest celem złodziei czy przestępców, nie jest uczciwe, natomiast prawdą jest to, że musimy tego użytkownika zabezpieczyć i dać mu szansę. W związku z tym te 3 elementy stanowią zazwyczaj podstawę, żeby powiedzieć, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie w całym M365, nie da się wdrożyć wszystkiego od razu jednego dnia albo w ciągu jednego tygodnia. Jeżeli ktoś ma cały pakiet M365, to ma kilka obszarów, które może zaopiekować. Dla części organizacji będzie jakiś priorytet istniał. Końcówki, aplikacje chmurowe, dla większości powinna być to tożsamość. No właśnie, bo od tego chyba by trzeba było zacząć. Jeżeli ktoś zaczyna przygodę z M365, to należy wyjaśnić, że po pierwsze są różne wersje, czyli różne, powiedzmy,
poziomy licencyjne, które oferują różne feature'y, nie? No to jest pierwsza rzecz. Poza tym te funkcjonalności, które dostajesz przy różnych pakietach, one będą dotykały bardzo różnych ilości segmentów, które masz zamiar zabezpieczać. Myśmy powiedzieli o tożsamości, mamy też kwestie danych, kwestie endpointów, kwestie widoczności tego takiego pięknego polskiego, staropolskiego słowa observability, nie? No i różne dodatkowe rzeczy. Więc segmentując to sobie, można sobie wyobrazić taką pewnego rodzaju tabelę, która idzie z jednej strony horyzontalnie, gdzie mamy powiedzmy wersję tego softu E1F, coś tam, czyli po prostu to, co dostajesz, pakiety, no a z drugiej strony też jakby rewiry, które ona pokrywa. No i Identity to jest ten szczęśliwy, ja też bym od niego chyba zaczął, on jest takim szczęśliwym, bo to każdy musi być, nieważne co już dalej, to już to masz, to znaczy tu już tego Tak. używasz, no i teraz by można było się zastanowić, co można na tym dalej uruchomić. No moim zdaniem ciekawym i niezbędnym punktem jest MFA, nie? To znaczy wszyscy o tym trąbią od lat, nie? A adopcja jest jaka jest, no miejmy nadzieję, że będzie jak największa, ale MFA jest czymś prostym. Później mamy podziały dostępów, zakładam, że musimy wybudować takie powiedzmy segmenty, w których mamy adminów, mamy zwykłych użytkowników, mamy jakieś zwykłe takie staromodne łączenie się loginem, hasłem, mamy SSP, mamy rzeczy związane z podejściem passwordless, nie? Powiedz mi, jak jesteś taką organizacją, która wiesz, odkryła, że tam są feature'y, których nie używa, to jakbyś poszedł z tym wszystkim, jakbyś to zrobił? Mamy już te idee, zostańmy na razie w Identity, zaraz przejdziemy do Data, ale tak. w Identity. No MFA, o dziwo to może już nie jest dobre słowo, porównując z tym, jak wyglądał poziom wdrożenia, tak dzielę trochę przed i po COVID-zie, to jest teraz nieba ziemia i ja pamiętam przed COVID-em, no powiedzmy rok mniej więcej 2017-18, to pamiętam takie statystyki, z których wynikało, że użytkownicy z rolą uprzywilejowaną, nie mówię o globalnej adminie, bo tych ról jest naprawdę sporo, wśród nich MFA jest wdrożone mniej więcej jednocyfrowy procent, typu 7-9%. Teraz to się bardzo zmieniło. Właściwie gdzie nie robimy jakiś tam engagement, to MFA jest już wśród wszystkich użytkowników. Teraz sobie powiem, to znaczy wszystkich, bo oczywiście są wyjątki, Breakless Account, takie Workload Identities, tożsamości techniczne, Service Principale czy Managed Identity, które z założenia mogą mieć MFA, ale użytkownicy tak. No i teraz co dalej? Ja bym powiedział, że dwie rzeczy dalej. Po pierwsze, dostęp warunkowy. No to jest jedna z najlepszych rzeczy w tym wszystkim, moim zdaniem. Dostęp warunkowy to jest taka funkcjonalność, której o dziwo mówię, dlatego że nazwa wskazuje, co to jest. A mianowicie po spełnieniu albo niespełnieniu pewnych warunków dostęp zostaje udzielony, zablokowany albo zmodyfikowany. To jest de facto spełnienie snu o Zero Trust. Bo Zero Trust ma bardzo ładne założenia, to znaczy kontroluj wszystko zawsze i zakładaj bridge i jeszcze na dodatek list privilege, tylko to jest takie są założenia, jak dobrze, że założyć, żeby być młodym i bogatym. No to jest ładne założenie, tylko jak to zrobić, nie? Więc jeżeli tak damy prosty mechanizm, żeby przełożyć pewne sygnały, czy właściwie właśnie polityki, założenia na prawdziwe działania, to zaczyna mieć sens. I dostęp warunkowy pozwala na ograniczenie dostępu do obsługi publicznej. No bo jakby się zastanowić, kto ma dostęp do Microsoft 365. Jakbyś tak miał powiedzieć, jak mam tenanta, to kto ma z czego dostęp? Każdy, nie? Ze wszystkiego to nie jest efekt uboczny, to jest cecha usługi, chmura publiczna. Jeśli tak jest, to musimy mieć możliwość, żeby to jakoś zmodyfikować, a nie postawimy firewalla przed usługą publiczną. No właśnie dzięki dostępowi warunkowemu trochę tak, tylko na prostszy sposób. Więc wiesz, takie polityki jak wymuszanie MFA, silnego MFA, jak ograniczenie dostępu z określonych adresów IP, jak, co najważniejsze, sprawdzanie czy wykorzystywanie sygnałów z entry, które mówią, hej, to jest użytkownik, który nigdy się nie logował o tej porze z Singapuru, może coś nie tak. Czyli
tak naprawdę badanie ryzyka i modyfikacja natychmiast dostępu na poziomie usługi, biorąc pod uwagę to ryzyko. To jest jedna rzecz. Drugą na pewno jest silne MFA. Mówiłeś o passwordless. No, MFA nierówne. No właśnie. No dokładnie. Wiesz, bo idąc dalej, bo to są rzeczy związane z takim podstawowym, base'owym identity, ale jeszcze jest kwestia tego, że przynajmniej ja tak uważam, że z jednej strony, tak jak mówisz, przesuwana jest odpowiedzialność na użytkowników, nie? Też dlatego, że budowanie świadomości tego, jak oni powinni używać platformy, to jest rzecz, która jest zazwyczaj na zasadzie masz tu narzędzie, może sobie nie utniesz palca, nie? Bardzo rzadko się tym narzędziu mówi. Co jest ciekawe, w M365 od jakiegoś czasu przynajmniej jest sporo takich, że kursów to duże słowo, ale takich how to, step by step, takich drobnych filmików, poradników dla użytkownika końcowego. I ja myślę, że o tym się w ogóle nie mówi, a w sumie wiesz, kiedy my jesteśmy, powiedzmy, zanurzeni głęboko w IT, nie, no to tam nie będziemy czytać, jak się zmienia hasło, nie, czy tam używa MFA, ale dla takiego statystycznego użytkownika, który jest tylko i wyłącznie użytkownikiem narzędzia, który jest M365, ciekawe jest to, że on tam też może znaleźć dość sporą bazę wiedzy i to takiej przyjemnie w miarę zrobione, czyli nie taka hardkorowa, nerdowska dokumentacja, wiesz, z kawałkami kodu powklejonymi, tylko jak to klikać, nie? Też jest dość ciekawe i myślę, że to jest w tej części identity bardzo ważne, bo później jak się idzie do tej data, no to tam są już mechanizmy, które zaczynają badać, jakby nie wiesz, że nawet ktoś patrzy, nie? A w identity ty musisz jakoś świadomie to wpisać, nie? I to jest też ciekawe, bo to też warto wspomnieć, że ta platforma daje takie narzędzia jakby od razu zapakowane, nie? To jest załączone w cenie, nie? Ale jeszcze jest jeszcze tak w tym kierunku Attack Simulation, nie? Który dla użytkownika końcowego na koniec dostarcza szkolenia. Jeżeli się użytkownikowi nie udało się tam rozpoznać phishingu i udało się go nabrać na tę kampanię, no i to jest dobre podejście, to nie jest karanie użytkownika. W takim mailu mówiąc, ty użytkowniku tam kliknąłeś, to teraz jesteś nie o to chodzi. No i tam po premii, nie? Dokładnie, jest pokazane dlaczego. Tu mogłeś spojrzeć na adres. Może niekoniecznie chcemy, żeby w nagłówki patrzył każdy użytkownik, ale to była literówka, nie zgadzał się URL, a tutaj jest takie szkolonko, które ci pomoże zrozumieć. Więc wydaje mi się, że to jest dobre podejście, a nie właśnie tu już drugi raz kliknąłeś na phishing, to dziękujemy ci za współpracę. Jeżeli phishing trafił do naszego użytkownika, to coś poszło u nas nie tak. No trochę tak, to tu bym się zgodził. Powiedz jeszcze, rozwiń trochę ideę passwordless, nie? Bo dla wielu wydaje się to takim świętym gralem, takim IPv6 w kontekście użytkowników, nie? Że to jest ten rok passwordless, nie? Każdy następny rok jest taki passwordless. Będę używał. Jak ty to widzisz, nie? Ze swojej strony. To jest takie podejście, gdzie w gruncie rzeczy mamy uwierzytelnienie wieloskładnikowe, ale żadne ze składnikiem nie jest hasłem. Wiesz, bo to wynika z podejścia takiego, że przez wiele lat, właściwie dekad chyba, myśleliśmy, jak hasło powinno wyglądać. Czy będzie długie, czy krótkie? Bo wiesz, jak jest krótkie, to każdy zgadnie, że będzie Paweł 1, 2, 3. Jak jest długie, no to użytkownik zapisze sobie na karteczce pod klawiaturą. Jak pod klawiaturą to już jest, wiesz, security by obscurity, jeden krok gdzieś tam do przodu, nie? Albo czy powinno być często zmienione, czy w ogóle nie zmienione. Teraz Microsoft za NIST od paru lat mówi, nie zmieniaj. Długa pasfraza i zmieniaj, wymuszaj zmianę, jak coś się dzieje, jak widzimy właśnie jakieś ryzyko. No ale organizacje przecież mają swoje polityki, mówią, co 30 dni bach. No, tylko wiesz, 30 dni to jest idealny czas, żeby hasło brzmiało czerwiec 2025. No więc tak naprawdę to było... prawda? Bo to bardzo fajne i jeszcze wykrzyknik na końcu czy coś. Generalnie dyskusja była bezprzedmiotowa, po prostu hasła są kiepskie tak czy siak. Więc wiele lat temu powstało takie stowarzyszenie jak FIDO Alliance, prawda? Fast Identity Online. Jak Fast Identity to jak naprawdę szybkie i bezpieczne uwierzytelnienie online. Kto to założył? No ci, którym zależy najbardziej, żeby było szybko i bezpiecznie. Czyli
nie? Stowarzyszenia różne, czy firmy, które zajmują się płatnościami online, bo ma być bezpiecznie, bo ich nie użyje, ma być szybko, bo no bo zrezygnuje ktoś, przecież teraz w internecie, jak No i strona szybko się się ładuje 2 płaci kartą, sekundy, nie? Wtedy tak wiadomo. powinno być, dokładnie. Więc Feed Alliance teraz tak naprawdę gromadzi wiele organizacji technologicznych, takich jak Microsoft, jak Google i wiele, wiele innych. I no, naszym Microsoftowym wkładem w Passwordless jest kilka rzeczy, ale właśnie przede wszystkim sposób uwierzytelnienia w Entrze bezhasłowy. Wiesz, no, bezhasłowym może być certyfikat. To No jest taki właśnie do tego prosty chciałem sposób, nawiązać, ale mamy bo to lepszy. też trzeba powiedzieć, wiesz, no nawet jeżeli jest lepszy, to też warto powiedzieć o tym, że bezhasłowość sama w sobie wydaje się jak taka, wiesz, bajka trochę o Jasiu, co fasolę zasadził do nieba szedł, nie? No bo nie ma za bardzo sposobu na to w normalnej rzeczywistości, nie? Bardziej tutaj chodzi o to, że możemy użyć certyfikatów, na przykład, żeby to realizować. Możemy użyć, nie wiem, jakichś kluczy pewnie sprzętowych, nie? I tym podobnych rzeczy. Co jeszcze jest tutaj na tapecie, Paweł? Teraz Passkeys tak zwane, tylko trzeba pamiętać, że Passkeys to nie jest nic innego niż te same credentiale zgodne ze standardem FIDO2, tylko nie przechowywane na dedykowanych kluczach, tylko na urządzeniach z Androidem i iOS-em na przykład. I to jest bardzo dobra rzecz, dlatego że jak myślisz o MFA i o sile MFA, to myślisz o dwóch rzeczach. Czy po pierwsze jest znowu piękne polskie słowo phishable, czy da się wyciągnąć fishem, da się SMS-a wyciągnąć fishem, da się autentykatora wyciągnąć, no da się, no bo my robimy dużo, żeby się nie dało, ale jak tam się... Wiesz, wyświetla ci się 40, masz nacisnąć, a dzwonię i ktoś mówi, o, ja tu z helpdesku dzwonię, wiesz, tutaj, ale żeby cię zidentyfikować, to naciśnij 40. Natomiast druga rzecz to jest, czy jest hijackable. Autentykatora się nie da za bardzo przejąć, natomiast SMS już tak, przez prosty SIM swapping, albo nie wiem, podstawienie stacji bazowej też się zdarzało. Więc siła MFA jest istotna. Tam, gdzie mamy silne MFA, to znaczy takie, które my określamy jako phishing resistant, to jest de facto certyfikat albo FIDO2. No i znowu wracam do dostępu warunkowego, bo wiesz, jest tak, że oczywiście to też nie jest już tak, że te klucze sprzętowe czy paski, te same credentiale jako inna ładniejsza nazwa, bo wiesz, paski to jest taka sexy nazwa, to by się słabo sprzedawało, jakbyś powiedział credentiale FIDO2, no to nie, paskis, ale to jest to samo. Tak. To też już nie jest żadna właśnie taka sytuacja, gdzie ktoś tam gdzieś słyszał. To jest wdrażane, ludzie tego używają. Właściwie z klientami, z którymi ja rozmawiam na co dzień, administratorzy mają klucze sprzętowe. To znaczy osoby, które mają role uprzywilejowane, uwierzytelniają się w silny sposób. Natomiast to, co mówisz, to jest prawda z jednego punktu widzenia przede wszystkim. Passwordless to jest na razie i od wielu lat, tak mówię, na razie, ale ja to mówię od co najmniej 2026 będzie rokiem passwordless. O, no dobrze, bo już było kilka lat teraz, to kolejny. No właśnie, nie, po prostu to jest wiesz kroczące, ale pomyśl, tak, passwordless, gdzie? No w uwierzytelnianiu, w tym sensie, że ja nie muszę używać hasła, ale mam to hasło? No mam. Nie muszę go znać, ale... Mam, dokładnie. Wiesz co, i mi się wydaje, że najbardziej sensownym miejscem wstawienia tego w infrastrukturze takiej, powiedzmy, korporacyjnej, takiej, jak mówisz, to są te bardziej administracyjne konta, to są miejsca, w których człowiek, który się loguje, może narobić dużo krzywdy, nie, dla infrastruktury organizacji, nie, no bo i oczywiście też ludzie, którym hasło nie chcesz przekazywać, nie? Z różnych powodów. To mamy często przy takich projektach kontraktowych, nie? Gdzie na przykład klienci wysyłają, powiedzmy, na pole walki żołnierzy, nie? I oni niekoniecznie mają czas na wpisywanie, pamiętanie haseł i dzwonienie do helpdesku, że zapomnieli, nie? Tylko gość ma włożyć w dziurku pendrive, nie? I ten pendrive ma robić tam za tą autentykację, nie? Więc tych sposobów, zależnie od case'a. Oczywiście, nie? To prawda. Zatrzymajmy tutaj się na chwilę z identity, nie? Bo myślę, że jeszcze mamy tutaj chwilę do pogadania, ale chciałbym dotknąć tematu data, nie? Bo to też jest zawsze. To znaczy nie po toś ty wziął tą chmurę, żeby w niej nic nie trzymać. Więc nawet jak zakładasz, że nie ma nic ważnego w twojej poczcie, to się kardynalnie mylisz. Nie? Bo jest wszystko w twojej poczcie. Bardzo mi się podobało goście, którzy, wiesz, opierają się przed migracją do chmury, mówią, że nie będziemy przynosić naszego ERP-a do chmury, ponieważ tam są wszystkie dane naszej firmy. Ja pytam, no dobrze, a którędy wysyłacie sobie raporty, nie? No mailem. Ja mówię, no to prawda.
No to porozmawiajmy sobie dalej. Nie, więc wiesz, to jest tak, że ta data tam jest i ona zazwyczaj, przez to, że to są dość w sumie jedne z najważniejszych procesów komunikacyjnych, czyli jakaś komunikacja, kolaboracja za pomocą Teamsów, dane w SharePoincie, nie? Maile, no to jest naprawdę, myślę, że 95% danych firmy tam leży, nie? Może bez projektów takich grubych, ale myślę, że takich grubych rzeczy dużo jest. No i trzeba się zastanowić, że jeżeli już wchodzisz w ten temat, to też należy zabezpieczyć, bo identity zabezpiecza dostęp. No i ten dostęp na pewno jest bardzo fajny, że sobie zabezpieczyłeś, no jest passwordless, ktoś wkłada kluczyk, nie, jesteśmy wszyscy zadowoleni. No i mamy dostęp do tych danych. No i co tam można zrobić? Powiedz, co się tam w tym segmencie dzieje w M365? A w ogóle Jak dzieje to się teraz zabezpieczyć? dużo, zawsze się działo dużo, teraz information protection, czy tak się mówi teraz data security, bardziej górnolotnie, to już nie wiesz, to nazwy się zmieniają, bo to się już takie oklepane staje się information protection, tylko data security, ale bezpieczeństwo danych, nie? Teraz się w ogóle dzieje dużo, no bo AI. I nagle okazało się, że trzeba, tak, dokładnie, AI, dlatego że na przykład Copilot, prawda? Copilot to jest rozwiązanie, które da użytkownikowi więcej albo mniej dostępu do danych. Copilot działa on behalf of success tokenem użytkownika, ale użytkownik może nie wiedzieć, że ma do czegoś dostęp. A może nie powinien, tylko mu został po starym projekcie, bo ktoś mu dał, bo tak, bo wszystkim dawał. Albo jakaś stara grupa została użyta. No oczywiście. Nie mieli takie sytuacje u klientów, to jest standardzik, nie? Tak. A to się nagle otwiera, wiesz, puszka Pandory, bo gościu był, wiesz, w zarządzie, nie? Na przykład. I oczywiście pozostaje jeszcze kwestia tego, że wszyscy mają dostęp do wszystkiego, więc Copilot może to wskazać. Oczywiście takie prompty, wiesz, jak na przykład pokaż mi dokumenty finansowe prezesa, mogą być monitorowane. Natomiast prawda jest taka, że pierwszym krokiem przy wdrożeniu AI, jakiegokolwiek, Copilot może być tylko przykładem, jest porządek w dostępach. No i jak porządek w dostępach, no to właśnie co powinniśmy zrobić? No przyznać uprawnienia, ale jak? I to jest to pytanie tak naprawdę, które zadałeś, to znaczy co możemy w bezpieczeństwie danych zrobić. No i oczywiście to też jest w naszych takich przewodnikach wdrażania AI, Copilota, bo mówimy pierwszy krok to porządkuj dane, jeśli nie masz porządku, to pomożemy, mamy różne możliwości. Natomiast w gruncie rzeczy o tym mówimy od lat, no, zanim AI stało się modne, dobrze mieć porządek w danych, to znaczy wiedzieć co mamy. Bo jeżeli mamy, załóżmy wiesz, tu zawsze przykładem są karty kredytowe w dokumentach, więc może posłuszmy, nie wiem, dokumentacja medyczna, żeby było ciekawiej, to są jednak dane bardzo wrażliwe i właściwie trudno sobie wyobrazić bardziej wrażliwe dane niż dokumentacja medyczna. To jakby już nie wiem, co może być bardziej wrażliwe. Natomiast no, przede wszystkim to ja chcę wiedzieć, gdzie je mam i czy w ogóle mam. Więc mamy mechanizmy, które w chmurze potrafią te dane znaleźć, powiedzieć, wygląda na to, że tam są takie dane, jak właśnie wskazałeś. Te dane w ogóle nie są zabezpieczone. Bo jak zabezpieczone, to zaraz możemy powiedzieć, ale wydaje mi się, że to coś, co nazywamy takim właśnie pierwszym krokiem, czyli data discovery, jest chyba najistotniejsze, bo zanim zacznę zabezpieczać, to chciałbym wiedzieć, to tak jakbym chciał wdrażać MFA dla użytkowników, tylko nie wiem, kto jest moim użytkownikiem. No tak się średnio da to zrobić. Fair enough. No i teraz tak, jak to zabezpieczyć, to znaczy tradycyjnie co, DLP? Tylko wiesz, DLP jest bardzo takie reaktywne. Ono zadziała w momencie, kiedy ktoś już próbuje wyprowadzić dane. Już wiesz, że one tam są przede wszystkim, nie? Przede wszystkim, ale też ktoś już ma do nich dostęp. I teraz no, DLP jest taką, to zawsze tak mi się wydaje, takie dobre porównanie, jak taki masz cedlak, nie? Leci tu i tak tymi palcami zakrywasz tę dziurę z wodą, a tam z następnej leci. No? Sposobów na wyprowadzenie danych jest bardzo dużo. I tak naprawdę DLP w dzisiejszych czasach ma pomóc użytkownikowi, znaczy to jest okej, bo tak mniej więcej 8 na 10 wycieków jest stricte przypadkowych. Jakby tutaj niech rzuci kamieniem pierwszy, kto nie wysłał maila, nie na ten adres nigdy w życiu. No ale jednak, więc moim zdaniem lepszy sposób to jest zabezpieczenie danych, czyli jak zabezpieczenie, no to pewnie szyfrowanie. A jak szyfrowanie, to jak? No i tutaj, wiesz, no, są sposoby na różnych poziomach. Wydaje mi się, że takim
To jest coś, co zmieniało nazwę również 70 razy. Na pewno jest znane pod nazwą AIP, czyli Azure Information Protection, a to już nie jest Azure, więc jest znane jako po prostu Purview Information Protection. Czyli etykietowanie plus zabezpieczenie I szyfrowania. labeling. Labeling, tak. I z jednej strony, czasy... czyli chodzi o to, że jak sobie popatrzysz na pryzmat tego, nie robię nic dzisiaj. Po prostu mam sobie SharePointa, porobiłem foldery, zasadniczo wiem, która grupa ma gdzie dostęp, zakładam, nie? Jestem w tej sytuacji. To dobrym krokiem jest to, żeby zrobić discovery jednak, no bo może się gdzieś pomyliłeś, nie? Następnie uruchomić DLP na podstawie discovery, zrobić labelkowanie, czy tam powiedzmy otagowanie automatyczne tych wszystkich rzeczy. Bo wiesz, bezpieczeństwo, osiągnięcie całkowitego bezpieczeństwa to jest styczna. To znaczy, to się nigdy nie wydarzy, nie? Będziemy się do tego zbliżać, nie? Trzeba jednak się zbliżać. Nie? Trzeba się zbliżać, tak, ale faktycznie to jest taki, wiesz, horyzont, który się oddala. No? Tak, ale to jest okej, ale to nie znaczy, że nie trzeba zaczynać, nie? Ja myślę, że warto zacząć właśnie od tego, żeby choćby nauczyć się siebie w organizacji ludzi tego, żeby wysyłać, wiesz, zabezpieczone linki, bezpieczne załączniki, to nawet takie głupotki już się zaczynają, że może nie wysyłajmy takich super ważnych plików jako załącznik do maila w zipie, tylko nie wiem, no na przykład link, nie? Który będzie już zabezpieczony pewnego rodzaju dostępem. Takie małe kroczki. Bezpieczeństwo to taki nieskończony zestaw małych kroczków, nie? Które są trochę większe, mniejsze, ale generalnie małe kroczki. Dobre bezpieczne linki. Tak. Uruchommy antymalware w firmie, nie? Normalnie on jest włączony, ale to jest taki bardzo stuningowany tak dość prymitywnie, nie? I to trzeba trochę może pod swoją organizację podkręcić, nie? Zastanowić się, kogo ci ludzie mogliby tam podrabiać. Nie? I później dołączyć do tego te mechanizmy, które chronią już taką twardą datę, nie? Bo wydaje mi się, że przejście do chmury nie było podyktowane de facto tym, że nie umiemy tego szyfrować w on-premie, czy nie umiemy czegoś tam robić. Przejście do chmury z całym tym ekosystemem jest podyktowane tym, że w chmurze jesteśmy w stanie łatwo się tym dzielić. I to jest główna zaleta tej całej infrastruktury. To znaczy, ja mam partnerów biznesowych, i chcę im wysłać dostęp. Wiesz, kiedyś to był koszmar, VPN-y, nie, wiesz, wysyłanie laptopa, nie, no jakiś koszmar, nie, sobie to przypomnę. Teraz to jest w zasadzie jeden link. No i teraz cała ta maszyneria mechanizmów, o której mówiłeś, służy w sumie do tego, żeby sprawdzić, czy ten link, gość może do niego mieć dostęp, a my nie wiemy, kto to jest, nie? I myślę, że to jest też pewna część tego obrazka, więc myślę, że DLP, że rzeczy związane z tym, żeby dojść do labelkowania. Co powiesz o takiej starej idei? Ja to jestem już starym człowiekiem siwym, to wiesz, takie rzeczy jak DKIM, pamiętam, nie? Czy to dalej ma jakiś sens? No już to jest. No wiesz, oczywiście, że tak. Zresztą takie rozwiązania SPF, DKIM, DMARC-i, to jest wszystko do włączenia, bardzo prostego przy exchange'u online. No bo oczywiście, że takie mechanizmy muszą działać i my je dostarczamy. Jeszcze wrócę do czego powiedziałeś, że do chmury się tutaj przenoszą organizacje, bo też łatwiej się dzielić, ale to się przekłada na ta łatwość, na szybkość, a jak wiemy często pieniądz. I tak naprawdę wydaje mi się, że głównym, no to nie jest znowu odkrywcze, znaczy może trochę jest, bo jak pojedziemy na konferencję technologiczną, to wszyscy opowiadają, wiesz, bajera, ale w gruncie rzeczy chodzi o kasę. Więc chmura musi się składać finansowo, pod różnymi względami, jak to nie liczymy. Ryzyko pod kątem bezpieczeństwa też przekłada się na pieniądze. No jak liczymy sobie, wiesz, jeżeli ja miałbym nic nie robić pod kątem bezpieczeństwa, bo tak będzie taniej, sztać te wszystkie firewall, a gotów jestem na całkowitą kompromitację środowiska, bo i tak będzie taniej. To nic nie będę robił. Natomiast jeżeli te dane mają bezpieczenie, no dokładnie, no to zastanawiam się, jak to zrobić najlepiej i też najtaniej. Wydaje mi się, że chmura jest takim bardzo, powiedziałbym, wygodnym rozwiązaniem dla organizacji, które nigdy nie miały nic on-premises, czyli są jakimiś nowymi startupami, ale również dla tych, które żyją w tej hybrydzie, o której mówimy, to znaczy, wiesz, no podejście hybrydowe pod kątem tożsamości danych, mamy dane i tu. I wydaje mi się, że Microsoft 365 jest taką chmurą publiczną, która też od początku o tym myślała.
Bo ja nie mam klienta, mam jednego, który zrezygnował z Active Directory. Każda organizacja, która ma parę lat i więcej niż kilku użytkowników, będzie miała Active Directory. I będzie miała. Albo przynajmniej jakieś wspomnienie Active Directory, nie? W jakiejś firmie, którą kupiła. Bo to też, na przykład, to też jest tak, że dzisiaj nie masz, a jutro masz, nie? I to też musi się jakoś łączyć z tym ekosystemem. Wróciło do nas, znowu mamy. Wróciło, cholera, już się udało, już szampany otwierali, nie? Sowieckie, nie? Ale... Nie. Słuchaj, idąc dalej, mamy tą część, logujemy się, powiedzmy zarządzamy tym dostępem do danych, no ale dalej pozostaje to taka część wzgardzona przez wiele lat, nie? Czyli endpointów. To znaczy wszyscy sobie, wiesz, na to pluli, nie? Bo to jest, że tak powiem, rzecz konieczna do dostępu. No i w erze bring your own device, w erze, kiedy tych endpointów jest 10 rodzajów, bo każdy sobie lubi z czegoś innego mieć dostęp i trudno tym użytkownikom to odbierać, bo pracują na tym szybciej, nie? Jak ktoś pracuje na Macu, no to jak go zaczniesz zmuszać do Windowsa, no to będzie 2 razy wolniejszy. Jak jest na Windowsie, jak go zaczniesz zmuszać do Maca, to będzie 2 razy wolniejszy. No nie ma sensu, tak jak powiedziałeś, to się nie przelicza dobrze. Tak. Nie? No i teraz wychodzi taka możliwość też z M365 rozwiązań, które zarządzają tymi endpointami. I zarządzają, myślę, trzeba powiedzieć o tym, że sprawdzają ich zgodność, sprawdzają, czy przede wszystkim mogą je skonfigurować, mogą, nie wiem, dać tutaj antywirusa jakiegoś. Możesz chwilę o tej części, nazwijmy to intune'owej, porozmawiać, bo to jest rzecz, która też warto powiedzieć, bo zaznaczmy, wszystko, o czym my teraz mówimy, prawdopodobnie masz, użytkowniku drogi. W jakimś stopniu, nie w każdym, ale w jakimś... Jak masz Windowsa, to masz, tak, to już masz. Więc to wszystko, o czym my mówimy, to nie jest tak, że ty nagle musisz 2 miliony dolców wyciągnąć i kartą kredytową i zapłacić dla Billa i wiesz, tutaj, tylko no trzeba, to już jest, już zapłaciłeś. I teraz kwestia tego, żeby to użyć mądrze. Nie? To są narzędzia, które już wiszą u ciebie w szafce. Nie? No i teraz ten Intune, mamy tego Intune'a. Coż to jest, powiedz, Pawle? A to jest coś, co bardzo ciekawe powiedziałeś, już to masz. Nie wiem, czy tak się spotykasz w projektach z klientami właśnie z takim, ale my to mamy? Bo ja się bardzo często spotykam, że macie, tylko nie wdrożyliście nigdy. Więc tak, Intune jest jednym z takich... Nawet jest taka świadomość, ojej, myśmy kupili inne rozwiązanie, wiesz, to nawet do tego stopnia dochodzi. Ojej, kupiliśmy inne rozwiązanie, nie? A my to mamy? My za to 2 razy płacimy? To jest takiego typu rozmowa nawet, nie? Jest, ale dobrze, przepraszam cię, opowiedz o tym. Nie, bo właśnie to bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo Intune jest jednym z takich, powiedziałbym, elementów, który często właśnie w ten zaskakuje sposób, bo trudno nie wiedzieć, że się ma Office'a, bo to się go kupiło. Ale Intune przychodzi z tym MS-em i tak, Też ciekawe, że zacząłeś rozmowę o endpointach z punktu widzenia zarządzania, bo bardzo często ta rozmowa jednak jest skierowana na endpoint. Threat protection, twarde security, wiesz, EDR tam działa i pilnuje, a zarządzanie to jest druga strona tego samego medalu. No bo ja często spotykam z takim... Nawet, no bo jak wdrożysz tego EDR-a, nie? Ja tak sobie myślę, to jedno, że się wdrożysz, ale jak wdrożysz na beznadziejną infrastrukturę, gdzie wszystko jest otwarte, no to po co ci ten EDR, nie? No jakby to też prawda. To jest takie proszenie się na zasadzie, wiesz, dobrze, no będziemy coś tutaj robić, nie, ale nie posprzątaliśmy i w zasadzie utoniemy w bagnie, nie? Ale będziemy bezpieczni w tym bagnie, nie? Bo wszystko i tak wypływa każdą możliwą drogą, dostajemy 1 milion powiadomień, nie? Bo nie zaczęliśmy od porządnego posprzątania konfiguracji, to coś jak w AI i danych, nie? Na początku musisz się dowiedzieć, co ty masz, jaki masz bałaganik, a masz. Będąc wieloletnią organizacją, która przeszła przez ręce wielu adminów, wielu zarządców, nie? No to tam jest burdel, no bo każdy miał inną logikę, nie? I trzeba go po prostu w pewnym momencie złapać, wytrząść tam z tego śmietniczka, nie? I to jest konfiguracja. Ja porównuję to zawsze do takiego stanowiska archeologicznego, gdzie wiesz, jak poczytasz o tym, jak odkryli Troję, to tam znaleźli kilkanaście różnych warstw i etapów wstawania Troi. No i tu jest dokopywanie się podobnie. Bo to jest trochę tak, że jeżeli chodzi o Intune, który jest po prostu rozwiązaniem, ja bym powiedział klasy MDM, Mobile Device Management, ale to nie jest do końca prawda. Znaczy nie jest cała prawda, bo to się kojarzy z zarządzaniem telefonem. No ale tam mamy systemy Windows, tam mamy zarządzanie Linuxami, tam mamy Androida, iOS-a, tak, ale masz też macOS-a. No więc tak naprawdę to jest zarządzanie po prostu. I tu jest oczywiście taki, no gdzieś tam marchewka, która mówi, no
Możesz to w łatwy sposób zrobić, bo właściwie to urządzenie nie może mieć tylko internet. Możesz zarządzać urządzeniem, które jest w internecie po prostu. Tylko że wiesz, organizacje mają Active Directory, mają SCCM-a i teraz jak to zrobić? Bo one się boją, ale to kurczę, no tu zarządzaliśmy 40 lat to robić. Mój dziad to robił jeszcze przy SAD, a teraz jak? No, mamy proste sposoby, żeby pomóc. Po pierwsze, właściwie Intune daje te same możliwości zarządzania, konfiguracji, które daje Active Directory i więcej. Więc nie ma takiego strachu, że to, co robiłeś przez AD jest niemożliwe, bo Intune to tylko pozwala ustawić tam, wiesz, liczbę cyferek w plinie. Na przykład. Wiesz co, mi się wydaje, że to też jest Intune, jeśli pozwolisz, wejdę ci w słowo, tak, to proszę. Intune też jest takim softem, który jest odpowiedzią na aktualne czasy. To znaczy SCCM, Active Directory, te wszystkie systemy behind the firewall, nie? One się świetnie sprawdzają w środowiskach, do dziś w środowiskach zupełnie odciętych od netu, nie? Na przykład, nie? To są rzeczy, które to też są wymagane przez pewne organizacje. Natomiast kiedy twój użytkownik spędza 99% czasu poza firewallem, nie? Czyli on do firmy to przyjeżdża raz w roku, nie? Żeby wypić 4 piwa i zjeść pizzę, nie? Na integracji. I wtedy ten laptop się pojawia w firmie. To troszeczkę inny zestaw narzędzi jest potrzebny. Wiesz, horror robienia wszystkiego SCCM-em w systemie rozproszonym polega na tym, że do tego SCCM-a trzeba się podłączyć. Nie? A Intune jest dostępny generalnie do internetu zazwyczaj. Znaczy można wystawić scenę, dokładnie, ale no raczej nie całość. Nie, no można różne rzeczy zrobić. Można wiesz, miecz połknąć, nie? Wypić kawę zalewaną gorącą lawą, nie? No można wiele rzeczy zrobić, żeby wystawić SCCM-a do internetu, nie? Natomiast co do zasady, narzędzie w środowisku rozproszonym już samo z siebie, które jest dostępne i nie trzeba go instalować, konfigurować, narzędzie i go utrzymywać, a pozwala nam właśnie to, o czym ty mówisz. Plus jeszcze do tego myślę, że warta rzecz, którą by było trzeba powiedzieć poza tą konfiguracją, jest sam Defender, który przychodzi zazwyczaj w tej idei, która rozbłyskuje człowiekowi, o kurczę, Intune, o kurczę, Defender, nie? Wiesz, że jest ten rozbłysk następuje, jest niesamowite obserwować, no? Który jest w sumie antywirem, tak to można nazwać, czy obrażam ten produkt? Nie, to zależy który, dlatego że Defender to jest cała klasa rozwiązań, czy może rodzina, Okay. też się nazywa. Do Defenderów jak mrówków. Jeżeli mówisz o Defenderze AV, to właściwie tak, to jest silnik antymalware'owo, antywirusowo i tak naprawdę, no tych silników jak to w AV jest kilka, ale mówimy o takiej klasycznej ochronie przed złośliwym kodem. Jednak muszę zrobić krok wstecz i ja muszę to powiedzieć, bo musi wybrzmieć, bo może słuchacze mają wątpliwość, bo takie pytania często się pojawiają. Jeżeli chodzi o SCCM-a, jak powiedział Mark Twain, pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone i tak jest z SCCM-em, bo od wielu lat mam pytać, co będzie z SCCM-em. Nic, SCCM jest rozwijany, jest wspierany, są nowe wersje, jest wydawany na bieżąco, dlatego że Intune nie wspiera serwerów. I słusznie, dlatego że jak powiedziałeś, serwery raczej są, mało serwerów jeździ ze mną w kieszeni. Więc jesteśmy w porządku. Wracając do Defendera, tak, to jest budowane od początku istnienia Windows 10 w system. Wcześniej jako część doinstalowywana na jeszcze w systemach na przykład przy 7 się to tak naprawdę pojawiło, silnik AV, który jednakowoż zasila też wiele innych rozwiązań lokalnych. Wiesz, to są rozwiązania, które można nazwać HIPS-em, tak? Ale co to jest? To każdy producent określa sam. No, u nas jest to kilka takich funkcjonalności antyransomware'owych, generalnie na stacji AV. To, co bardzo często nazywa się Defenderem, to jest Defender for Endpoint, czyli EDR, który też jest zbudowany w Windowsa, tylko nie jest w cenie Windowsa, to znaczy to jest dodatkowy produkt. Natomiast to też jest sensor, który jest częścią kernela. Czyli masz coś, co wystarczy de facto włączyć. Nie musisz tego instalować, nie musisz wdrażać, nie musisz tam deployować klienta 200-megowego, który czasami ci blue screena zrobi. I tutaj nie piję, broń Boże, do przypadku przed paru miesięcy, bo w gruncie rzeczy takich przypadków było więcej. Producenci rozwiązań AV, które są nałożone na system instalowane, mają dosyć ciężkie zadanie, bo ich póki co duża część produktu musi działać w kernel mode, w związku z czym
no niby powinny korzystać z API, często po prostu robią hooki i czasem jak coś my się zmienimy w kernelu, to są blue screeny, to może być. No, ale to jest coś kernela Defender, więc nie musimy się o to właściwie martwić, można tak powiedzieć. Pod kątem, wiesz, jakości, właściwie antywirusy dzisiaj się bardzo wyrównały, nie? Jak spojrzysz takie testy vendor neutral, to każdy ma 5,5, 6, 5,5, 6. Więc już nie chodzi o jakość wykrywania, tu chodzi raczej o wygodę, o to, kto tak naprawdę w tej organizacji jest w stanie to wdrożyć najszybciej. Okej, zatrzymam cię tu na chwileczkę, bo też powiedzmy sobie, jak ta ścieżka wygląda dla takiej firmy. Mam Office'a, mam SharePointa, odkryłem, że mamy Identity, coś do zrobienia, mamy coś do zrobienia w Dejcie, może w tym zabezpieczeniu tej komunikacji na zewnątrz, nie? Te SPF-y, DKIM-y, antyspamy i tak dalej, coś wewnętrznie jak DLP. No nie otwieram, wiesz, tego swojego, patrzę, kurczę, mam w licencji, nie? No i dochodzimy do tej części Intune'owej. Ważne jest to, żeby zacząć od tego, że musisz zaonboardować te wszystkie urządzenia, które masz, nie? Musisz zrobić baseline. Baseline to jest taka formuła, w której dopisujesz pewnego rodzaju zasadę, robisz jak co ma być na co deployowane. No i na przykład deployujesz na to wspomnianego Defendera, może dokupujesz drugiego Defendera w postaci EDR-a. To jest dość dużo rozwiązań, nie? To jest, bo to też nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest, już się zaczyna robić dość skomplikowany stos. On jest cały czas w cenie tych paru euro miesięcznie za użytkownika, nie? I teraz ja myślę, że w tym miejscu powinniśmy, poza tymi jakimiś jeszcze, powiedzmy, Intune for Mobile Device, jeżeli komóry możesz tam dołączyć, wszystkie te bariery tam w różnych wersjach są. Tego robi się coś dużo i ogarnięcie tego jaźnią może być dość trudne dla takiego admina, wiesz, który przed chwilą miał Office'a i SharePointa i w sumie to tyle. Warto, wydaje mi się, w tym momencie, zanim przejdziemy do takiego twardego observability, to będzie trochę wstępem, napomknąć o Sentinelu, bo jest to produkt, który gdzieś tam się pojawił w tej całej jakby portfolio M365 i on wydaje mi się takim troszeczkę produktem, który zmienia percepcję, że trudno powiedzieć, że się nie rozumie, jak to wszystko działa. Może chwilę powiedzieć o Sentinelu, bo to nazwa Sentinel kojarzy się z Iron Manem potencjalnie, ale No co to jest? właśnie, Nie? to, pamiętam jak dziś, jak to powiedzieć, pamiętam jak rozmawiałem z grupą produktową, która ogłosiła, że będzie Microsoft tworzył SIEM-a, to było już wiele lat temu, to był gdzieś rok 2017 może, ja mówię, to jasne. No i teraz mamy SIEM-a, który jest bardzo wysoko w Gartnerze i jest bardzo dużym produktem, to jest rzeczywiście, to jest SIEM. Chmurowy SIEM, co nie znaczy, że tylko do chmury. SIEM to znaczy dla tych, co nie wiedzą, zaawansowany analizator logów, agregator tych logów, czyli wszystko, co się dzieje i loguje, wali do niego. Zamiast wchodzić do każdej usługi po kolei i robić sobie notatkę, o której godzince się zepsuło, można to w jednym miejscu zobaczyć. To tak tylko, żeby wyrównać, prawda, wiedzę. Nic nowego, od dekad używane rozwiązanie, które zbiera, dokładnie, tak jak powiedziałeś, informacje z różnych miejsc i je koreluje. I to mogą być bardzo różne miejsca, to mogą być usługi M365, to mogą być serwery, to mogą być zazwyczaj stacje jednak nie podłączamy do SIEM-ów, ale mogą być usługi stron trzecich, może być SAP, więc mamy duże rozwiązanie, które ma jeden taki worek, w którym te dane umieszczamy i je badamy. Ale to nie jest moim zdaniem wszystko, bo przede wszystkim to te dane badamy oczywiście jakimi regułami analitycznymi, jak kto tam próbował coś. Mamy threat intelligence, który nas zasila w tę wiedzę, czego mamy szukać. No ale powiedziałeś observability. Powiedzmy też szczerze, że mamy jedno miejsce, gdzie te logi możemy później nawet ręcznie przeglądać. Tu mamy takie archiwum. Mamy element SAR-owy, który odpowie w SIEM-ie na automatycznie zagrożenie. Tak? Jeśli coś, to coś. Jeśli jest użytkownik skompromitowany, to trzeba konto na razie wyłączyć albo przynajmniej wymusić reset hasła. W związku z czym Sentinel w tym wszystkim bardzo dobrze się znajduje, bo to jest ten najwyższy poziom, z punktu widzenia szczegółowości. Mamy rozwiązania, tak jak powiedzieć, pojedyncze, że przyłączamy, tutaj mamy EDR, tutaj mamy tożsamość, aplikacje chmurowe, na górze mamy SIEM-a, które to ogarnia, że tak powiem, płytko, ale bardzo szeroko. Bo jak chcę zejść do szczegółu, no to schodzę sobie na konkretne rozwiązanie. Wiesz, to jest jeszcze ta luka, którą wypełnił kilka lat temu XDR, prawda? Czy taki, ja to nazywam SIEM-em dla usług. Czyli
gromadzenie tychże danych, tak jak CIEM, tylko w jednym usłudze, na przykład Microsoft 365, który też może raportować do CIEM-a i zazwyczaj tak robi. Ja też przypomnę, że CIEM nasz Sentinel jest usługą ażurową mimo wszystko, nie jest licencjonowany per użytkownik, bo trudno to robić w ten sposób, tylko per ilość danych. Natomiast to, że jest chmurowy, nie oznacza, że tylko chmurę tam podłączymy. Tak naprawdę. To jest ten klucz, którym chciałem powiedzieć. Nie, bo Że oczywiście hybrydowość sklery... tych środowisk, tak. Tak jak powiedziałeś, jak się ciągnie ze sobą Active Directory, to i ciągnie się ze sobą data center, nie? I teraz te data center zakłada się, że one też mają jakieś własne SIEM-y z różnych powodów dostępowych najczęściej, ale też można to wszystko korelować później w Sentinelu na przykład, lub odwrotnie, Sentinela w on-premie, nie? To jakby nie ma znaczenia, w którą stronę. Chodzi bardziej o to, że uniwersalność tych protokołów, bo one na tych samych syslog działają od 150 000 lat, nie? Już wiadomo, że dinozaury wysyłały swoje logi za pomocą tego protokołu, nie? Więc to jest dość standardowe. To też nie jest coś takiego, że przyszedł sobie Microsoft w 2017 i wymyślił sobie wszystko. Dokładnie. Byłoby to niezręczne, no bo nic innego by się do tego nie podpięło, nie? I to jest ważne, że to jest na tyle ciekawy produkt, że działa na ustandaryzowanych protokołach. Można to realizować i tu, i tu. To znaczy możesz używać swojego starego SIEM-a w on-premie i słać jego dane już zdigestowane, czyli przetworzone, żeby ich mniej było, no bo Sentinel jest liczony na terabajty, więc żre pieniążki za terabajty, nie? Czy na giga? Nie pamiętam, no ale wpływ na dane, nie? Jedno i drugie, więc zależy kto ile ma. Dokładnie, że kto ile ma, nie? No i teraz ważne jest to, żeby gdzieś tutaj pomyśleć sobie o tym, że jak już zaczynamy mieć takie poczucie, że nie ogarniamy tych wszystkich raportów, jest kolejna usługa, kolejny krok, nie? Kolejny krok lub od początku ten krok, bo jak mamy tych usług mało, no to ta usługa Sentinela będzie relatywnie tania, nie? O tak, na sam koniec to jest taki Sentinel, że powiem o jednej rzeczy, dowiesz do czego powiedziałeś. Bardzo często, bo chcę podać przykład z życia, jest to rozwiązanie wykorzystywane jak tak zwany proxy SIEM. Powiedziałeś, mam swojego SIEM on-premises, ale kurczę, on jest on-premisowy i tak naprawdę ciężko, znaczy oczywiście można, ale generalnie lepiej coś mieć w chmurze, co już te dane przetworzy i wyślę tylko takie przedestylowane mi do on-premises. W tym przypadku się świetnie... To w każdą stronę działa. Wiesz, ale wiesz, dlatego, że... Gdzie firma ma siłę. Tak. Ja tylko zwracam uwagę na to, że Sentinel w takim przypadku może być praktycznie bezkosztowy. Mówię praktycznie, no, jakieś koszty będą, ale bardzo małe, dlatego że office'owe elementy właściwie można tam praktycznie bezkosztowo podłączyć. Jeżeli my przysyłamy je dalej, to nie trzymamy tych danych długo. Tak. I nie kosztuje to dużo. Tak. Więc oczywiście ktoś może powiedzieć, no w ten sposób będziemy działać. Będziemy mieć 2 SIEM-y, ale to nie szkodzi. Jakby ważne jest to, że mamy możliwość różną. To znaczy, to też nie jest tak, że bo to też warto podkreślić. Są czasami takie rozwiązania, które wdrażając musisz usunąć całą swoją przeszłość, nie? Tutaj akurat w kontekście tego SIEM-a jest to tyle wygodnie, że on gdzieś tam współpracuje z tym, co już masz. I to jest nawet ten moment przejściowy dobre, bo nie trzeba lobotomii od razu infrastruktury wykonywać i zastanawiać się, czy nowy mózg się przyjmie, nie? Tylko robić to krok po kroku, co ułatwia i zmniejsza ryzyko po prostu, nie? Na sam koniec, słuchaj, naszego spotkania powiedzmy parę słów o takich rzeczach, które może przez swoją prostotę są lekko wzgardzone, nie? Czyli o backupie i supporcie. Bo jest taka usługa M365 Backup. Na czym ona polega? Bo fajnie by nie było zbackupować wszystko, co tam mamy, nie? To jest jedna taka para usług, jest backup i jest archive. M365 to są relatywnie nowe usługi, nowe jak nowe, wiesz, to tak naprawdę są usługi, które mają już parę lat. No i pytanie, do czego to służy? Jak nazwa wskazuje, backup, no to pewnie jakieś kopie zapasowe. Pytanie, czego? No sajtów SharePointowych. Gdzie? W chmurze. Tak naprawdę jedno i drugie ze sobą jest powiązane, bo archiwizacja to po prostu obniżenie kosztów. Jeżeli mamy jakieś ogromne ilości danych na SharePoincie online, których nie korzystamy, ale chcemy je mieć, to tak jak ze zdjęciami z wakacji. Nikt ich nie ogląda, ale szkoda ich stracić. Ale tutaj na SharePoincie czasami też tak jest, no to możemy je sobie po prostu przerzucić, no, mówiąc kolokwialnie, na tańszy tire. Natomiast backupujemy sobie po prostu sajty,
co jakiś czas, na przykład przerostowo co 15 minut, tylko jako usługa. I ja bym powiedział, że znowu to jest coś, co jest połączone z Azurem per troszeczkę, dlatego że no płacimy za to subskrypcję, to nie jest licencja per user, no bo jak backup per user mam licencjonować, nie wiadomo ile tego będzie. Natomiast faktycznie no to nie jest pierwsze rozwiązanie. Są rozwiązania partnerskie, Microsoft w takim ekosystemie partnerskim od wielu lat działa, które pozwalają wdrożyć backup SharePointa i zawsze się zastanawialiśmy, no okej, w sumie można, ale po co? No bo te dane są jednak potrojone i tak naprawdę no, ale ktoś może powiedzieć, no a po to, no muszę też mieć do nich dostęp. No tutaj jest coś pośredniego, to znaczy mamy backup w chmurze, ale proste do przeprowadzenia. To znaczy taki, który w gruncie rzeczy wystarczy uruchomić i nic innego nie trzeba wdrażać. Co ma swoje plusy, no bo ma, ale też nie zawsze wszystkim wystarcza. W większości przypadków tak, ale oczywiście partnerzy też mają rozwiązania, które mają po prostu więcej feature'ów. Lub wynoszą to poza infrastrukturę Microsoftu, nie? No bo to też warto powiedzieć, nie? Że M365 backup. Nie? Tak, no bo każdy może wynieść to, tylko trzeba to w dokładnie. sposób rozsądny zautomatyzować. To jest kluczem. Natomiast dlaczego M365 backup dla takich, powiedzmy, ludzi, którzy nie mają jakiejś Fanabery Security, nie, jest dość dobrym rozwiązaniem? Dlatego, że backup chroni was przed tym, no wiadomo, jest replikacja was chroni przed tym, że jeden site się wywalił i reszta została, ale nie chroni was przed tym, że ktoś na przykład wytnie środek dokumentu i zapisze go, on w ułamku sekundy zostanie również zreplikowany na wszystkie lokalizacje, nie? I będzie ten sam pusty dokument wszędzie. Więc taki backup, on jest pewnego rodzaju snapshotem, który możecie sobie, do którego można wrócić. Jak was, nie wiem, poszyfrują, pokasuje ktoś dane z premedytacją, to ten backup nie chodzi nawet o to, że padnie Azure, nie? Czy padnie chmura Microsoftu cała, no bo przed tym zabezpiecza wyniesienie do innej chmury, do on-prem, no gdziekolwiek indziej, nie? My tu zabezpieczamy ten pierwszy krok, czyli krok, w którym następuje po prostu jakiś ludzki błąd, następuje maszynowy błąd, że ktoś RM-RF gwiazdka wpisał i wywalił wszystko, nie? No i to się w tej samej sekundzie zreplikowało na 3 inne kopie, nie? Zadziałał mechanizm tak, jak miał zadziałać, natomiast nam potrzeba tego, co on usunął, nie? I to jest w tym lokalnej kopii, która się relatywnie szybko odzyskuje również, bo zauważmy, że to wszystko działa w obrębie infry MS-owej, więc to no, działa po backendzie, nie? To jest też ważne, że to nie jest backup, który odzyskuje się latami. To nie lata publicznym, też nie lata publicznym internetem, no, bo dokładnie. To są backbone Microsoftowy jest Microsoftowy, to znaczy to są kable albo Microsoftowe, albo dzierżawione na wyłączność. I wiesz, takim podobnym rozwiązaniem backupowym, w cudzysłowie backupowym, jest OneDrive, bo to nie jest klasyczny backup, ale jeżeli ja synchronizuję swoje dane do OneDrive'a, mój desktop, moje dokumenty, to plusem jest nie tylko to, że ja mam dostęp z każdego komputera do moich danych, ale też to, że jak ktoś mi walnie ransomware'em, to ktoś powie, no ale przecież tam się to synchronizuje. No tak, tylko że OneDrive to jest SharePoint, a SharePoint ma kilkadziesiąt tysięcy wersji wstecz, więc ja wystarczy, że przywrócę to. Tam są zresztą snapshoty do przywrócenia. Mogę powiedzieć, wszystkie pliki potrzebuję z 16 wczoraj, oprócz tych 2. To jest proste. Dokładnie, jest backup. To jest proste, nie jest może backup per se, natomiast jest to zabezpieczenie inne niż replikacja. I ja myślę, że to ważne jest, że nawet jeżeli zaczynasz swoją przygodę z Office'em 365, czy twoja firma no już dużo lat tego używa, ale właśnie odkryłeś, że tam jest dużo funkcji, to backup jest jedną z nich i należy jej użyć. Nawet nie mówię, że koniecznie M365 backup, ale jakikolwiek backup, choćby OneDrive'owy, bo to, że to jest chmura, wcale nie zabezpiecza twoich danych, jakby per design, od tego, że ktoś je perfidnie usunie. Nie? To tak przed tym nie zabezpiecza. To jest tak zwany user space. Responsibility model. Masz model odpowiedzialności, w którym w SaaSie za niektóre rzeczy zawsze vendor odpowiada, na przykład bezpieczeństwo fizyczne, a za niektóre rzeczy, a mianowicie za konta i tożsamość użytkowników i dane odpowiada klient. No my nie tylko nie możemy, a też nie chcemy widzieć, co tam się dzieje w danych. To są dane klienta. To dobre zapewnienie w sumie, że nie chcecie widzieć, co tam się dzieje. Wielu ma z tym problem, jeżeli chodzi o kontekst chmury, to właśnie o to chodzi. No i na końcu tutaj zostawiłem takie ciasteczko, które gdzieś tam
też pozwala ludziom spać spokojnie, to jest support. Powiedz mi, jak wygląda support M365 w Polsce? Jak to działa? Jeżeli Czy chodzi o dzwoni do wsparcie, kogoś? krótko mówiąc, wsparcie, wiesz, od zawsze mieliśmy takie podejście, że support, nie? Microsoft parę lat temu troszkę poszedł po rozum do głowy w tej kwestii i taki typowy support, to się już nie nazywa nawet support, to się nazywa po prostu Unified, dlatego że to jest po prostu usługa, która poza taką korową dla klientów bardzo często funkcjonalności jakieś wsparcie techniczne, ma ze sobą, niesie kilka innych rzeczy, mianowicie na przykład pomoc we wdrożeniach. Czyli nie tylko reaktywne wsparcie, ale na przykład kupiłem M35, jak żyć, jak to wdrożyć. W tym wszystkim jest budowana też pomoc, na przykład przy wdrożeniu etykietowania labelingu, na przykład. To oczywiście takich obszarów może być całkiem sporo. To mogą być proaktywne takie zapytania, wiesz, pytanie jak coś zrobić. To wcale nie musi być coś kierowanego już na projekt, tylko chciałbym zapytać po prostu co. Więc wiesz, no, wsparcie wygląda w ten sposób, że jeżeli taką usługę posiadamy, no to mamy dedykowaną osobę, która będzie takim łącznikiem. To też jest istotne moim zdaniem, to znaczy taki single point of contact, nie? Nie będę przerzucany pomiędzy 6 osobami. Ta osoba to nie jest zawsze osoba techniczna pod każdym względem, natomiast ona de facto zna osoby i ma inżynierów, którzy są techniczni i którzy będą przypisani wtedy. Więc powiedział, że to jest taka naturalna chyba ewolucja. Przecież odeszliśmy do takiego wsparcia typowo problematyczne. Nie chcę powiedzieć, że się problemy nie zdarzają w Microsoft 365. Po stronie na przykład usługi samej. Oczywiście, że tak, to jest produkt software'owy, skomplikowany i tam mogą się zdarzyć problemy. Natomiast widzę, że jakby gros, nie chcę powiedzieć właśnie problemów, tylko zagadnień, to są zagadnienia stricte proaktywne. To znaczy, mówiąc wprost, klienci potrzebują pomocy, tego wsparcia ramienia, na które można się oprzeć przy wdrożeniach. Bo wiesz, to są, jak powiedziałeś kilkakrotnie, dosyć proste rzeczy. To jest usługa, tam się klika, to tam nie trzeba nic deployować lokalnego, nie trzeba, wiesz, konektorów jakichś opartych na Linuxie, a to musi być kernel sprzed 5 lat i tak dalej. Generalnie trzeba wiedzieć natomiast, do czego to służy i jak to wykorzystać, znaczy jaki da benefit. I to jest to, jak rozwinął się tak zwany support. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo Ja myślę, logiczne. że to jest dobra puenta, bo przede wszystkim zachęcam, słuchajcie, jeżeli macie Office'a 365, Microsoft 365, spójrzcie sobie, co w tej licencji jest. Co używacie, czego nie używacie i tak jak sobie dzisiaj troszeczkę o tym porozmawialiśmy, dotknęliśmy czubka góry lodowej, ale to już jest dużo. To znaczy, jeżeli choć parę z tych mechanizmów, o których dzisiaj porozmawialiśmy, wdrożone zostanie, a przypominam, płacicie za nie? Zostanie wdrożone, zostanie skonfigurowane, myślę, że możecie być bliżej na tej stycznej do bezpieczeństwa, o której rozmawialiśmy. Kolejny mały krok do przodu i zachęcam, bo rozwiązania są zintegrowane, rozwiązania są gotowe do użycia i wystarczy tylko po nie sięgnąć. Także tyle z mojej strony. Pawle, dziękuję Ci ślicznie za wyjaśnienie, Ja bardzo dziękuję. za to, że znalazłeś czas, żeby przybyć do podcastu. Po mojej stronie. Dzięki. Super, dziękujemy bardzo.